Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intentions. Oh. Hej, miło Was widzieć w najnowszym vlogmasie. Ja się ogarniam, dzisiaj przyjdzie Monika, więc będziemy nagrywać Body Beauty. Od dłuższego czasu tego nie robiliśmy, więc czekałam na ten moment, aż się w końcu spotkamy. Niestety Monika w zeszłym tygodniu zachorowała i po prostu tak długo jej z nami tutaj nie było. Oczywiście też była Klaudia, więc w tym czasie także spędzałam czas z Klaudią i nie mieliśmy za dużo czasu. Dobra, ja robię kawę, zrobię makijaż, ogarnęłam już troszkę tam okolice właśnie nagrywania. Dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy będziemy nagrywać po takiej sporej zmianie, jeżeli chodzi o wystrój, więc liczę, że wszystko wyjdzie dobrze i nie będziemy mieli problemu żadnego ani ze światłem, ani z niczym. I że to będzie dobrze wyglądało. Jeżeli nie wiecie, bo pewnie niektórzy się nie orientują albo nie oglądają zawsze moich vlogów i tym podobnego, to razem z Moniką, która mieszka także w Busan, założyłyśmy już jakiś czas temu, no już się zbliżamy bardziej do roku, kanał na YouTubie, który rozmawiamy tam po prostu o koreańskiej pielęgnacji, co stosujemy, co polecamy, ale nie tylko, także o jakichś radach kosmetycznych, o zaburzanej barierze hydrolipidowej, która ostatnio była bardzo mocnym tematem, jeżeli chodzi o mój kanał także, więc zapraszamy. Ja już powoli wychodzę, pozostawały mi jakieś pojedyncze chrostki, które po prostu muszę za każdym razem starać się niwelować, ale naprawdę dużo szybciej moja skóra dochodzi do jakiegoś dobrego stanu, co mnie cieszy. Już nawet wczoraj troszkę mnie poszczypała. Myślę, że za długo miałam makijaż na twarzy i to jest duży minus. Jeżeli nie chcecie też zniszczyć swojej bariery hydrolipidowej, to zmywajcie makijaż wcześniej, a nie później. Ja czasami o tym zapominam, przytrzymam go trochę za długo i wtedy mam spory problem, dlatego że wtedy mnie troszkę szczypie, ta skóra jest troszkę bardziej przesuszona, niestety, obojętnie jaki makijaż, czy ten do glowa, czy ten bardziej zakrywający, matujący, one wszystkie niestety wysuszają skórę, co powoduje później, że ta skóra jest taka nie do końca nawodniona, jest przesuszona, więc teraz w zimę tym bardziej, kiedy jeszcze używamy także retinoli czy innych złuszczających produktów, to lepiej pamiętać o tym, żeby jednak porządnie nawilżać skórę i ściągać ten makijaż troszkę wcześniej niż normalnie, jak wrócimy do domu. Dlatego ja będę się starała, ale czasami bez tego makijażu gorzej wyglądam. Kiedy no właśnie, to jest to, że nawet teraz w moim myśleniu ciągle jest to, że moja skóra gorzej wygląda, dlatego że nie noszę makijażu, a przez makijaż właśnie moja skóra tak wygląda, więc koło zamyka się. Niestety trzeba czasami wybierać, co chcemy i czego oczekujemy. Dobra, ja dzisiaj i tak gadam o makijażu, żeby czasami go nie nakładać. Nie nakładam, na przykład w weekendy staram się nie używać makijażu, kiedy także ja odpoczywam, to i moja skóra odpoczywa, więc dzisiaj nałożę, bo dzisiaj będziemy nagrywać Body Beauty, więc zabieram się do roboty. Monika będzie troszkę później, w ogóle zmiana się u Moniki zadziała, więc jeżeli oglądacie Body Beauty, to pewnie się przekonacie, zobaczycie, że się troszkę zmieniła. Dobra, robię kawę, bo chce mi się kawę tak naprawdę i wtedy będę robiła makijaż.
postanowiłam trochę zamienić słówka, bo w końcu mam gdzie położyć kamerę i jest nawet na fajnej wysokości, tak myślę, więc miejsce no podoba mi się i ogólnie na Body Beauty całe to przemeblowanie chyba wyszedł na plus. Myślę, że w ogóle kolorystyka i ogólnie całość dużo lepiej wygląda, więc naprawdę duży plus za to, że w taki sposób właśnie zorganizowałam ten kącik. Był jednak za długi, przez co przeszkadzało trochę i jeszcze co właśnie nie mieliśmy jak dobrze ustawić tej kamery, żeby dobrze wyglądała, a teraz no muszę przyznać, chyba jestem zadowolona, no. Spisałam się chociaż raz. Dzisiaj chciałabym jeszcze wyciągnąć moje płaszcze, bo już się troszkę zimno zrobiło, jak już kojarzycie po ostatnim vlogmasie, że już nawet włączyliśmy ogrzewanie podłogowe, więc jest zimno, rano to marzniemy, potem jest taka chwila przerwy, jakby to powiedzieć, i robi się troszeczkę cieplej, gdzie te takie płaszcze na przykład wełniane razem z swetrem możemy się trochę spocić, więc trzeba jednak zwrócić na to uwagę, jeżeli podróżujemy po Korei, ale można się do tego przyzwyczaić, więc chciałabym jeszcze dzisiaj z mojej szafy wyciągnąć płaszcze zimowe, tak żeby już były przygotowane na te najgorsze mrozy. Mój mąż już ma wyciągnięte, więc tutaj nie mam problemu, w ogóle powinnam mu trochę ogarnąć szafę. Wiem, dziwnie to brzmi, ale ja lubię sprzątać, lubię mieć poukładane w szafie. Mój mąż to tak bierze, wszystko rozwala i dla niego to nic nie robi, ale widzę, że przydałoby się tam ogarnianie, a to mnie tak troszkę uspokaja, kiedy tak mogę poukładać sobie ubrania w kolorystykę, w garderobę. To tak jak Wy wspominacie, że lubicie sprzątać łazienkę, ja za to lubię sprzątać garderobę i mogłabym mieć firmę, gdzie sprzątam komuś ubrania. Chyba to by był good interes dla mnie, więc czemu by nie? Pewnie słyszycie bajkę, ja za chwilę tam idę, bo niestety Eliasz się rozchorował, czy rozchorował, nie wiem, możliwe, że to jest tylko takie chwilowe, jednodniowe, zobaczymy jak jutro będzie, ale niestety pani nauczycielka do nas zadzwoniła i w trakcie nagrywania Body Beauty musieliśmy przerwać i poszliśmy po Eliasza, ponieważ źle się poczuł. Niestety wyszło na to, że zwymiotował i dlatego myślałam, że pójdę do sklepu, kupimy rzeczy na rosołek i zrobię mu ciepły rosół, ale po drodze do sklepu także niestety miałam małą przerwę w drodze i musieliśmy się zawrócić. Teraz oglądam właśnie takie, myślę, polecajka. Za chwilę Wam powiem, co takiego ogląda i jest to polecajka ode mnie dla dzieci, co może być takie nietypowe, bo raczej znamy, że dzieci oglądają jednak bajki, a tutaj jest program 5 odcinków o zwierzętach morskich. Ten program jest na Netflixie i Eliasz na przykład od razu mówi, o ja chcę to obejrzeć, kto chce obejrzeć, bo teraz już chyba jesteśmy na 3. odcinku i naprawdę fajnie się to ogląda, fajna historia, nawet takie śmieszne momenty można powiedzieć, że wplatają, więc jeżeli chcielibyście dzieciom coś puścić i nie do końca już kolejną bajkę, to myślę, że ta opcja jest fajna, jest bez ograniczeń wiekowych i przy okazji dzieci mogą się pouczyć na jakiś temat, więc jak coś, to polecajka, zbierajcie, puszczajcie, nawet Wy obejrzcie, bo dla mnie nawet było to bardzo interesujące, więc jest to program także dla wszystkich. Dobra, ja się tam zbieram do Eliasza, posiedzimy sobie razem. Niestety nie wiem, co zrobić na obiad, bo był plan zrobić carbonarę, ale w tej sytuacji ani nie mam niczego w lodówce takiego lekkiego, tak żeby właśnie zrobić na rosół, bo nie mam. Więc się zastanawiam, jak to wszystko ogarnąć. Może jak mój mąż przyjedzie, to wtedy ja będę mogła pójść do sklepu, zakupić, tylko to już będzie też późno, więc zastanawiam się, co zrobić. Trochę co prawda mi bulionu zostało, ale
muszę pomyśleć naprawdę. Dobra, będziemy się widzieć później. To pora godowa. Każdy skrawek plaży zaklepany. Temat ma kilka godzin. Słuchajcie, miałam się do Was wczoraj odezwać. Niestety Eliasz nam się rozchorował. Źle się poczuł. Niestety miał całą noc taką bardzo niefajną. 3 razy się obudził i niestety wymiotował. Byliśmy wczoraj u lekarza, więc później Wam pokażę, jakie lekarstwa wszystko dostaliśmy. I teraz próbuję ogarnąć mieszkanie, bo niestety mamy bardzo, bardzo duży bałagan. Zrobiłam sobie szybko kawę, żeby chociaż mieć energię na to, żeby żyć dzisiaj. To niestety źle się czuję. No nie, Elia, mleczka nie możesz. Mama Ci robi herbatkę. Mama zrobi herbatkę rumiankową i się napijesz, może się lepiej poczujesz wtedy. Zrobiłam kawę, żeby po prostu się obudzić, bo nie spałam też prawie całą noc. Robię Eliaszowi herbatę rumiankową, bo przypomniałam sobie, że właśnie rumianek także dobrze działa na problemy brzuszkowe, więc liczę, że mu to chociaż trochę pomoże. Piekę teraz marchewki i inne warzywa na rosół, bo wczoraj kupiłam kurczaka, żeby właśnie zrobić rosół. Nie, Elia, mleczka nie dostaniesz, no niestety, no. I teraz ogarniam troszkę mieszkanie przy okazji, dlatego że mamy naprawdę duży bałagan. Jest tutaj okropnie brudno. Musicie mi wybaczyć. Niestety tak bywa, są priorytety, więc teraz mam okazję na to, żeby troszkę poogarniać wszystko i doprowadzić do życia. Niech tylko Eliasz się napije tej troszkę herbatki. Tam leży w ogóle moje dziecko, tam jest kot, tam jest bałagan po jedzeniu, tu jest w ogóle ryż, który trzeba spakować, przyszła dostawa, w końcu mam opakowanie do kawy, więc później Wam pokażę, bo bardzo fajny jest. Jeszcze wypróbuję, jak to w ogóle działa. Tu jest bałagan, tu jest większy bałagan, więc zabieram się do sprzątania. Eliasz, trzymajcie za niego kciuki, żeby szybko doszedł do siebie. No niestety. Przy okazji ogarniania mieszkania zrobię Eliaszowi ryż. Eliasz jest głodny po prostu, bo niestety maluch jest bardzo, bardzo głodny, jako że wczoraj prawie nic nie jadł. Zrobię taki mięciutki bardziej ten ryż, żeby jednak Eliasz mógł go przygryźć, jakby taki klejk. On nie lubi czuk, dlatego nie będę robiła. Wiem, że Koreańczycy, kiedy dzieci są chore, kiedy dorośli są chorzy, ogólnie robią czuk. Ale ja wiem, że on tego nie lubi i mi tego nie zje, więc nie będę za bardzo ryzykowała. Ale za to zrobię taki ryż, który jest bardziej rozgotowany, mogłabym tak powiedzieć, żeby właśnie przytrzymał się troszkę dłużej. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie, ale niestety musiałam zgasić moją lampę, w której powerbank się wyczerpał, ale to nie o tym. Chciałam usiąść, porozmawiać z Wami, to dlatego, że pewnie ten vlogmas będzie troszkę chaotyczny, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Mój syn był chory, więc zajmowałam się nim. Przy okazji miałam parę spraw, czyli posprzątanie mieszkania, zrobienie Wam innego vlogmasa w czasie tylko, kiedy mój syn miał drzemkę. Nie czuł się za dobrze, ale na szczęście po rosołku, po wzięciu tabletek, lekarstw, które otrzymaliśmy, poczuł się znacznie lepiej. Teraz poszedł już spać bardzo szybko, bo jest 6:30, ale jest naprawdę zmęczony, więc nie ma co mu się dziwić, że musi jednak
troszkę więcej pospać, żeby jednak to zdrowie do niego wróciło i przy okazji wtedy całej tej sytuacji chciałabym porozmawiać właśnie o całym przebiegu pobytu w tej przychodni, szpitalu i jako, że może będziecie tym zainteresowani. My byliśmy w takim nietypowym szpitalu, to dlatego, że ten szpital znajduje się w IMART, a IMART to jest sklep, gdzie robimy zakupy spożywcze, więc może być to takie nietypowe, tym bardziej, że ja także się zdziwiłam, jak pierwszy raz usłyszałam o tym, że jest tutaj przychodnia, która jest czynna w godzinach pracowania IMART, czyli nawet potrafi być otwarta do 23 godziny. Co jest dla nas dużym plusem, bo jeżeli właśnie w takich sytuacjach musimy się wybrać do lekarza, to mamy bardzo blisko i dostępność jest dużo lepsza niż na przykład jechać specjalnie gdzieś na przykład na SOR. Jest to mała przychodnia, ale jak widać zapotrzebowanie jest, ponieważ było bardzo dużo osób, które czekały także w kolejce. Pani lekarka w miarę szybko nas na szczęście przyjęła, osłuchała Eliasza, wypytała się nas wszystko o co, jakie ma objawy, nie miał w ogóle gorączki, więc prawdopodobnie może to być zatrucie pokarmowe. Dostał zastrzyk. Niestety ten zastrzyk był potrzebny, dlatego że obawialiśmy się to, że mógłby całe lekarstwo, które otrzymał, zwrócić. Więc pani lekarka dała zastrzyk, później poszliśmy do apteki i tam wykupiliśmy wszystkie lekarstwa. I oprócz tak nietypowego miejsca, gdzie poszliśmy do lekarza, to także pewnie pierwszy raz spotykacie się z takim typem lekarstw u dzieci. U nas w Korei właśnie w taki sposób dostają dzieci lekarstwa, plus Eliasz dostał jeszcze takie saszetki z proszkiem. Dla dorosłych w przeciwieństwie do dzieci dostaje się takie saszetki razem z posortowanymi lekarstwami na dany dzień i na daną godzinę, więc naprawdę jest to takie nietypowe, ale także myślę bardzo jakby to convenient, czyli takie przyjemne w użytkowaniu, bo mamy już wszystko posegregowane. Do tego nie marnują się jednak lekarstwa, bo to jest porcja na wszystkie dni, które powinniśmy to lekarstwo używać. Jest całkiem tego sporo i tak jak dostaliśmy właśnie tutaj proszek, to oczywiście zostało to napisane na każdym lekarstwie jest oczywiście informacja, imię, ile dziecko ma lat, co zabawne, już tutaj lata są zapisane w systemie nie tym koreańskim, który był, a już w systemie takim międzynarodowym. Czyli mamy tutaj 4 lata, a nie tak jak w Korei się utarło, czyli 5 lat. Do tego jest napisane, że to jest chłopczyk i przez ile i jak długo powinien używać te lekarstwa, powinniśmy mu podawać, czyli każdego dnia powinniśmy podawać 3 razy. I te 3 razy przez 3 dni. Czyli każde z tych lekarstw powinniśmy właśnie podawać przez 3 dni, 3 razy, czyli na śniadanie, na taki lunch i na kolację. Myślę, że to jest bardzo fajne, ale jest tego sporo. Jest tego sporo. My staramy się właśnie wszystkie lekarstwa mu podawać. Na szczęście, tak jak na początku mieliśmy mały problem, bo za pierwszym razem jak dostał, to niestety wszystko zwrócił, ale już teraz zjadł wszystko
i nie było problemu. Myślę, że tutaj jednak zadziałał ten rosół i troszkę tej herbaty rumiankowej, którą mu Oprócz przyrządziłam. Informacji na takich syropach oraz na lekarstwach dostajemy oczywiście informację taką większą, gdzie są wypisane wszystkie lekarstwa, które otrzymaliśmy. Jest taki rachunek, czyli za całą usługę, ile musimy zapłacić i ile musimy za lekarstwa, i także jest opisane każde lekarstwo, jakie ma działanie, w jaki sposób powinniśmy z niego korzystać. I tak, żeby jeszcze na końcu Wam dać znać, to zapłaciliśmy około 5000, czyli 4980, i jest to cena za lekarstwa, i 5000 także zapłaciliśmy za usługę lekarza. Wszystko oczywiście jest to w ubezpieczeniu, więc pokrywamy jakby tam bardzo małą część tego, które normalnie musielibyśmy zapłacić. Oczywiście te usługi są uzależnione od naszego ubezpieczenia oraz od wykonywanych badań i zależne od różnych usług, więc czasami musimy płacić za takie poważniejsze dużo więcej pieniędzy, a za takie mniej poważne właśnie płacimy jakieś takie, powiedzmy, groszowe sprawy. Jest to fajne, wygodne i usługa jest naprawdę, lekarze są dostępni prawie od ręki, czyli możemy wchodzić kiedy chcemy, możemy rezerwować wizytę u lekarza, kiedy już wiemy, że musimy pójść do tego lekarza, wiemy o tym, że wizytę musimy odbyć, ale jeżeli mamy ból brzucha lub coś właśnie takiego niespodziewanego, to możemy wejść tak naprawdę od ręki i tylko poczekać w kolejce, aż wszyscy z kolejki oczywiście wejdą przed nami. Myślę, że to jest bardzo fajne i lubię ten system, tylko oczywiście każdy system ma swoje plusy i minusy, bo niestety osoby, których nie stać na dodatkowe ubezpieczenia, muszą dużo więcej płacić, przez co te usługi także są utrudnione i przy takich naprawdę dużych chorobach to może być duża także tragedia. Dobrze, mam nadzieję, że co nieco wytłumaczyłam. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani właśnie tym tematem ogólnie lekarzy, lekarstw i całego systemu służby zdrowia, dajcie mi znać w komentarzach, może będę mogła jeszcze Wam co nieco w tym temacie powiedzieć, a do tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i dziękuję Wam bardzo, że także byliście w tym vlogmasie. Do usłyszenia. Pa!